Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. W tym materiale pokażę Wam, jak otwierać drzwi za pomocą przycisku bądź jakiegokolwiek innego przedmiotu. Na przykładzie, w tym pomieszczeniu są ukryte drzwi i mogę je otworzyć tą książką. Na początek musimy stworzyć blueprinty przedmiotów, które będziemy używać. To jest drzwi bądź przycisku. Ja mam tutaj stworzone na potrzeby tego tutoriala drzwi. Wyciągniemy je sobie tutaj. I teraz otwieramy blueprint i musimy do nich dodać funkcję. Tworzymy sobie funkcję. Zmienimy sobie to, żeby wiedzieć. I teraz tak. Co chcemy wywoływać? Chcę, żeby na przemian się otwierały i zamykały, więc daję sobie flip-flop. Dodam sobie timeline. I teraz tak, zmieniamy sobie na play from the start. Niech to będzie trwało sekundę. Dodajemy track. Dodajemy float. Początek, dodajemy drugi, sekunda, pełen wymiar, zapisujemy i teraz mamy dodaną naszą ścieżkę. Drugi przycisk będzie cofał, czyli dajemy reverse. I teraz tak, co chcemy zrobić? Chcemy zupdate'ować rotację drzwi. I w tym przypadku mam futrynę i mam drzwi, więc nie chcę, żeby mi się całość obracało razem z futryną, tylko same drzwi, więc wybieram sobie tutaj drzwi. Tutaj rozbijam na piny i dodaję funkcję lerp. I to jest moja alfa. I teraz tutaj sobie obrócimy o 90 stopni. I teraz obrócimy sobie to w osi Z. Mam nadzieję, że to zadziała poprawnie. Najwyżej później zmienimy, bo czasami oś nie będzie działać poprawnie. Mamy teraz naszą funkcję, która będzie oddziaływać do otwierania i zamykania. Teraz tą funkcję musimy wywołać w naszym przycisku. Przycisk muszę dodać tutaj interfejs do mojego przycisku, który mam stworzony, żeby moja funkcja przyciskania E oddziaływała na ten przycisk. To tłumaczyłem już w poprzednim materiale. I teraz tak, jeżeli mam to dodane, mam dane compile i save, teraz mogę wywołać moją funkcję. Chcę zrobić to raz i teraz chcę wywołać funkcję do moich drzwi. Żeby to zrobić, muszę dodać referencję tych drzwi. Dajemy sobie tutaj. Tutaj sobie zmienimy na pojedynczą, bo nie chcę dodawać szyku. Szyk dodawaliśmy w sterowaniu światłem w moim poprzednim filmie. Teraz dodajemy tylko jedną referencję. Zaznaczamy, żeby było widoczne i dodajemy sobie tą funkcję, którą tutaj stworzyłem. Open test door. I zauważyliście, dodało się dokładnie z tego blueprintu. Wywołujemy to. Tutaj dajemy target. I możemy sobie zrobić tak jakby delay, opóźnienie. Dodamy na tyle, ile trwa otwieranie drzwi. I to jest sekunda, czyli tak jak tutaj ustawiłem sekundę, sekunda opóźnienia, żeby zresetowała się funkcja przycisku. Zapisujemy. I teraz tak. Dajemy sobie nasz przycisk do naszej mapki. Obrócimy sobie go tutaj. Niech będzie tu, nie musi być idealnie. Po prostu, żeby był. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że tutaj pojawiło mi się referencja test door, ponieważ dodałem ją tutaj i zaznaczyłem widoczną. Teraz pobieram próbkę drzwi, które będą się otwierały.
Zapisuję, daję play i zobaczcie, podchodzę do drzwi, nic się nie dzieje. Naciskam przycisk, nic się nie dzieje. Podchodzę do przycisku, troszkę zwiecha, ale działa. Jak widzicie, za każdym razem, jak nacisnę przycisk, drzwi się otwierają i zamykają. Teraz możemy ten przycisk dostosować do dowolnych drzwi. Ja sobie to usunę. Po prostu w przycisku wywołam funkcję z moich ukrytych drzwi. Open Secret Door. To jest funkcja. I teraz tutaj wywalam te drzwi i dodaję po prostu zmieniam sobie na moje Office Secret Wall Blueprint. Zmieniam, daję widoczność, zapisuję i wywołuję funkcję z moich ukrytych drzwi. Proszę bardzo. I teraz tak. Tutaj Open Secret zmieniło się, więc musimy dodać tutaj. I teraz tym przyciskiem, nieważne, że wcześniej stworzyłem go pod inne drzwi, teraz otworzę te drzwi. Po prostu dodałem referencję otwierania tych drzwi, tego blueprintu. Tak to wygląda. Pokrótce możecie dodawać wszystkie funkcje, wszystkie drzwi, które stworzycie, wywoływać każdą funkcję stworzoną z innych przedmiotów do danego przycisku. Ok, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam tym materiałem pomogłem. Dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się. Hejka, cześć!